Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 20. odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar zaczniemy budowę układu hamulcowego kół wiązanych parowozu. Zapraszam na film. Zaczniemy od zamontowania wieszaków dźwigni hamulcowych na ostoję parowozu. Wycinamy elementy numer 41A. Po wycięciu elementów malujemy je na kolor czerwony. Skleimy teraz ze sobą elementy numer 40A z 1 mm prętem przyciętym do odpowiedniej długości. Musimy wykonać 12 takich zestawów, na których zamocujemy dźwignie hamulcowe. Nakładamy klej do środka elementu numer 40A i wsuwamy 1 mm pręt. Suwmiarką ustalamy odległość tulejki do końca pręta na 2 mm. W ten sposób równo skleimy wszystkie zestawy. Na koniec utwardzamy połączenia klejem cyjanoakrylowym. Przykleimy teraz wieszaki do ostoi w oznaczonych miejscach. Element numer 40 nasuwamy na pręt i smarujemy klejem. Gotowy uchwyt przyklejamy do ostoi. Tak samo przyklejamy pozostałe 11 uchwytów. Zajmiemy się teraz elementem numer 41A. Po pomalowaniu elementów zmniejszyła się nam nieco średnica otworu. Wiertłem o średnicy 1 mm delikatnie nawiercamy otwór. Zamontujemy teraz dźwignie hamulcowe do ostoi. Na wieszak zakładamy dźwignię hamulcową i zabezpieczamy ją zawleczką numer 41A. Następnie przyklejamy zawleczkę do pręta za pomocą kleju cyjanoakrylowego.
Powtarzamy czynność dla pozostałych 11 dźwigni hamulcowych. Znanym nam już czarnym łoszem olejnym Tamiya 87131 przybrudzamy wszystkie zawleczki. Wykonamy teraz układ ciągnowy hamulcaków wiązanych. Podklejamy odpowiedniej grubości tekturą i wycinamy wszystkie elementy. Przygotujemy najpierw poprzeczki numer 42. Do każdej poprzeczki musimy wkleić dwa 1 mm pręty, po jednym na każdą stronę. Tak więc najpierw wycinamy skalpelem otwory po obu stronach poprzeczki. Po wycięciu końcówki wszystkich poprzeczek utwardzamy klejem cyjanoakrylowym. Ucinamy na odpowiedni wymiar 1 mm pręty w ilości 12 sztuk i wciskamy je w wycięte miejsca poprzeczki numer 42. Pręty łączymy z elementem numer 42 klejem cyjanoakrylowym. Do poprzeczek przyklejamy teraz elementy numer 42A, czyli łącznik cięgien. Przyklejamy je na razie tylko od dołu poprzeczki.
Do elementu numer 42a przyklejamy element numer 42b. Należy zwrócić uwagę, że pierwsza i druga poprzeczka, patrząc od przodu parowozu, ma inne łączniki od pozostałych poprzeczek. Przyklejamy łączniki 42b do łącznika 42a. Przyklejamy teraz łączniki 42a od góry na poprzeczkę numer 42 oraz na łącznik numer 42b. Przygotujemy teraz cięgna. Element numer 43a sklejamy z jednym elementem numer 43. Element numer 43 smarujemy klejem i naklejamy na niego element numer 43a. Wykonujemy 10 takich zestawów. Zajmiemy się teraz mocowaniem łożyska wału hamulcowego, czyli elementem numer 45 oraz dźwigniami hamulca numer 45E i 45C. Na początek element numer 45. Na każdy element naklejamy po 4 imitacje śrub. Następnie wycinamy elementy. Wracamy do cięgien hamulcowych. Skleimy teraz ze sobą przygotowane wcześniej poprzeczki numer 42 oraz cięgna numer 43 i 43A. Smarujemy klejem łączniki i doklejamy do nich cięgna. Po wyschnięciu kleju obracamy zestaw i przyklejamy cięgna po drugiej stronie.
W taki sposób łączymy ze sobą wszystkie poprzeczki numer 42. Z każdą przyklejoną poprzeczką numer 42 przymierzamy sklejony zestaw do ostoi i sprawdzamy, czy mocowania poprzeczek dobrze pasują do wieszaków hamulcowych. Na koniec zakładamy i sprawdzamy cały zestaw na ostoi. Wracamy do mocowania wału i dźwigni hamulcowych. W wyciętych wcześniej elementach za pomocą wybijaka i młotka wykonujemy 3 mm otwory. Elementy numer 45D i 45A. W obu elementach numer 45D wybijamy 3 mm otwory. Wycinamy elementy. Oba elementy numer 45 zwijamy i sklejamy w rulon na 3 mm pręcie. Dokończymy teraz układ cięgien. Zaczynamy od elementu numer 44 i 44A, które zamontujemy na końcu układu cięgien zaraz przed wałem dźwigni hamulcowych. Element numer 44 smarujemy klejem i naklejamy na niego element numer 44A. Następnie na element 44A naklejamy kolejny element numer 44. Wykonujemy dwa takie cięgna. Elementy numer 44B. Naklejamy dwa po jednej stronie cięgna. Drugie cięgno wykonujemy tak samo. Dokleimy je teraz do całego układu cięgien, jako ostatni element przed wałem i dźwigniami hamulcowymi. Nakładamy klej na łączniki z obu stron i przyklejamy cięgna.
Zaczniemy teraz montaż cylindrów hamulcowych. Najpierw zajmiemy się elementem numer 46, czyli obudową cylindra. Wycinamy dwa takie elementy wraz z łącznikami. Element rolujemy na miękkiej powierzchni, nadając odpowiedni kształt. Smarujemy łącznik klejem i przyklejamy do budowy z jednej jego strony. Po odpowiednim ukształtowaniu elementów sklejamy oba cylindry. Po wstępnym wyschnięciu kleju na łączniku ponownie rolujemy elementy, aby nadać im kształt na jego całej powierzchni. Budowę cylindrów hamulcowych dokończymy w następnym odcinku. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.